Drogie panny, witam Was w czytaniu na zimę. Będziecie musiały skupić się na emocjach. Poświęcić im tyle uwagi, ile będzie potrzebne. Może się zdarzyć tak, że będziecie musieli tak skupić się na emocjach, że wielu innym sprawom trzeba będzie powiedzieć nie. Trzeba będzie powiedzieć nie, 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 nie. Niezależnie od tego, czy się wali, czy się pali, czy się trzęsie. Czy to sprawia, że coś nam się krzywi, że coś nam się wygina, że coś nie idzie zgodnie z planem, coś traci przez chwilę wyrazistość. Nieważne. Nie będziecie przerywać waszego skupienia na tym, co stało się waszym głównym tematem. I nie będzie wam przeszkadzało to, jeżeli ktoś zwróci uwagę, to czy ktoś zwróci uwagę na pewne niedoskonałości. To znaczy, może wam to trochę przeszkadzać, ale nie będziecie chcieli wy zwracać na to uwagi. Możecie mieć świadomość, że coś się dzieje wokół was. Może nie wszystko zgodnie z planem, nie wszystko tak, jakbyście chcieli, ale koncentracja jest cały czas na najważniejszym temacie. Ewentualnie może się zdarzyć tak, że to ktoś, kto będzie szczególnie dla was ważny, szczególnie istotny, będzie tak bardzo skupiony na kwestiach emocjonalnych. To jest królowa kielichów. Jej korona nie jest specjalnie widoczna. To może być po prostu ładna dziewczyna, może mieć włosy w dziwnym kolorze. Choć uroda nie ma tutaj takiego dużego znaczenia. Kluczowa jest ta emocjonalność i pewien rodzaj delikatności w tej postaci, w tej kobiecie. Chociaż sądzę, że będzie to osoba raczej młodsza niż starsza. Przynajmniej tym razem. Ta królowa kielichów jest młodsza lub na młodszą wygląda, ale to nie zmienia faktu, że pewna energetyczna emocjonalność, czysta emocjonalność jest przy niej, a ona jest niejako w emocjach, w wodzie zanurzona. Może być dosłownie częściowo zanurzona w wodzie, jakbyście spotkali ją na przykład na basenie. To jest ktoś, kto będzie blisko próby stworzenia nowych koncepcji oraz trzymania niekończącego się różnych wartości, różnych powiązań, pewnej konstrukcji złożonej z paru elementów, w której trudno jest znaleźć jakiś wyraźny porządek, ale można zauważyć, że są tu elementy powiązane ze sobą, ale ona ma to jakby za plecami swoimi, gdzieś w podświadomości. Do niej dociera to, że mogłyby być jakieś pomysły, ale może zostały zablokowane, a może wymagają
ponownego spojrzenia na nie za czas jakiś. Są trzymane również wartości. Za jej plecami są trzymane wartości. Ona wyczuwa, gdy dzieje się coś za jej plecami, ale może powiedzieć nie, to też nie są sprawy, którym będę poświęcać swoją uwagę. Ona dokładnie wie, na czym jest skoncentrowana. I skoncentrowana jest na emocjach, ale na jakich szczególnie, moi drodzy? Ja spytam. O, chodzi o próbę wydostania się z poczucia uwięzienia i zablokowania w klatce, uczuciowej klatce, emocjonalnej klatce, potrzasku, gdzieś między wyjściem a wejściem, ale cały czas trochę w klatce. Ona próbuje naświetlać to swoją świadomością. Ona próbuje wejść w skórę wielkiego kota, który pomimo swojej wielkości, pomimo swojej siły i potencjalnej drapieżnej strony, potencjalnie agresywnej i atakującej strony, nadal jest zamknięty i jest za kratami, zablokowany. W pewnym sensie jakby był zapędzony wróg, ale tylko trochę, bo tak naprawdę to jest bardziej ktoś. No, chociaż tak. Jest coś takiego, że jakby ktoś był w tym kozim rogu. Nie bardzo może odejść, może ruszyć z tego miejsca, choć niby róg to nie jest miejsce, który jest okratowany. Ale trudno z niego wyjść, bo blokują ściany, nawet jeżeli przed nami niby krat nie ma, to tam może stać przeciwnik. Królowa kielichów nie zamierza z nikim walczyć, nie zamierza rywalizować, nie zamierza wchodzić w rolę duchowego wojownika. Ona czuje i to jest jej siła. Siła jest w opiekuńczości i w emocjonalności, w przenikaniu, przepływaniu w świecie, nie w uderzaniu pałką. Ktoś może znów złapać za pałkę, ktoś może znów chcieć walczyć i ktoś będzie to robił, ale nie ona. Ona jest ponad to, ponad walkę, nawet jeżeli byłaby to walka duchowa. Sądzę, że tych walk może podjąć się królowa różdżek. Sądzę, że to będzie inna osoba. Inna. Również królowa, ale różni się w swoim podejściu do opieki. Inną ma silną stronę. To nie jest siła emocji, tu jest siła opiekowania się działaniem. W lewo, w prawo, prosto. Do góry, w dół, podnieś postaw. Rusz się, zatrzymaj. Ona czuje, że miała, ona jakby wie, że mogła
mogła się ruszać, mogła siedzieć, mogła wstawać, mogła chodzić, mogła skakać, mogła uderzać buławą, pokazywać swoją broń i berło w jednym. Było w niej światło, był blask i płomień i próbuje to wówczas, o proszę, próbuje wrócić do tego, co było kiedyś. Może przypominać sobie, może myśleć, wówczas było tak, kiedyś było tak, a nie inaczej. Wówczas trzeba było zrobić to i tamto i tamto. Ale teraz jakby coś w nią celowało i ona nie mogła znaleźć tyle siły w sobie, ile zwykle. Możliwe, że jest w sporze z rycerzem różdżek. Albo rycerz różdżek, który tutaj jest kobietą i sądzę, że będzie chodziło faktycznie o kobietę. Rycerz różdżek może również chciałby wrócić do dawnych działań, poczuć się znów jak energiczny wojownik czy energiczna wojowniczka, która uderza w bęben, by zagrzewać kolegów i koleżanki do walki i do tańca, do wierzgania, do wymachiwania. Ale trudno jest zebrać, znaleźć nową myśl. Cały czas wraca stara myśl związana z działaniem podejmowanym i to ją blokuje. Moi drodzy, zimą Mars będzie w retrogradacji. Większość zimy będzie w retrogradacji w znaku Rafa. Moi drodzy, właściwie to, moi drodzy, sprawdzę dokładnie. Może się zdarzyć tak, że wystąpi potrzeba zatrzymania się, żeby sprawdzić szczegóły, upewnić się, czy to, co ma się naprawdę wydarzyć, faktycznie wydarzy się wtedy, kiedy wydaje nam się, że ma być. Zachowacie w tym pewną skromność, w tym sprawdzaniu, mając świadomość tego, że bez waszego kalendarza trudno jest wam ogarnąć rzeczywistość we wszystkich szczegółach. I wtedy nie ma już znaczenia, kto patrzy, a kto nie patrzy. Ważniejsze jest to, kto słucha i kto pozostaje, niezależnie od tego, jak dana sytuacja wydaje się nieciekawa i nudna przez chwilę. To znajduje w sobie tyle cierpliwości, żeby pozostać w momencie, kiedy ta cierpliwość jest testowana, moi drodzy. Testowana.
Mm. Wytrwali dowiedzą się, że podejmowanie nowych działań nie ma większego sensu w momencie, kiedy przez całą zimę kierunek działań jest wstecz. To znaczy, nie jest tak, że nic nie można zrobić, ale chodzi o wracanie do czegoś, co już w jakimś sensie, w jakiejś wersji było. Także można wracać, można chcieć znów walczyć, znów próbować być duchowym wojownikiem, ale Mars jest większość zimy w raku. W znaku raka, w znaku, którym rządzi księżyc, którym rządzą emocje, w znaku wodnym. Wszystko się zgadza, moi drodzy, wszystko się zgadza. Ale skoro już mówimy tyle o emocjach i wiemy, że królowa kielichów będzie się na nich skupiała, to dowiedzmy się o nich jeszcze czegoś więcej. Dowiedzmy się, Panny, jakie będą kluczowe emocje dla Was zimą. Dowiedzmy się również o emocjach Waszego otoczenia, ważnych emocjach otoczenia oraz tego, ku jakim emocjom warto, żebyście próbowali się skierować. Moi drodzy, oho, drogie panny, złość będzie kluczowa. Złość, wściekłość, rozwścieczenie, wzburzenie. Spójrzcie, jak tutaj się kotłuje. Jakie gromy uderzają, moi drodzy, jak ta buława. Przeszłość sprawia, że jesteście źli, że wchodzi w was złość. I to całe kłębowisko widać wręcz na waszych twarzach. Czy można w was wyczuć, nawet jeżeli próbujecie to schować za jakąś maską skromności? A wokół mogą być tacy, którzy będą czuć się winni. O, nieodpowiedzialni. Chciałam powiedzieć nieodpowiedni, ale nie chodzi o to. A nie, przepraszam, odpowiedzialni. Jakby najpierw ktoś się wydawał albo był kiedyś nieodpowiedzialny i teraz zorientował się, że za co jest odpowiedzialny, że on faktycznie ponosi winę, że coś mógł zniszczyć. I teraz kuli się w tym poczuciu, a was dopada słuszna złość, bo ja czuję, że ona jest słuszna. Ona powinna się wyrazić, bo takie kłębowisko nie może w was zostać. Ona w zdrowy sposób powinna się wyrazić, żeby gdzieś w waszym ciele się nie skumulowała. A w jaką stronę, w stronę jakich emocji możecie próbować się kierować? O! A to intrygujące. Zwracajcie uwagę na wasze sfrustrowanie, nawet kierujcie się w stronę tego, co was frustruje. Odczuwajcie to i nie gaście sobie. To może was doprowadzić do zrozumienia, w czym jest problem. Czy denerwuje was korek i bałagan nieporządku, komunikacji wśród innych, gdzie
to czy tamto jest blokowane. Dlaczego jesteście sfrustrowani? Pozwólcie sobie poczuć tą frustrację. To, co was powstrzymuje, blokuje, co w jakimś sensie was poskramia, co uniemożliwia wam walkę, jeżeli chcielibyście działać, być jako ten duchowy wojownik. Ta odpowiedź na frustrowanie, to poczucie sfrustrowania minie dopiero później. Może będziecie mogli coś z tym zrobić, jak już odczujecie to wszystko, zrozumiecie, że trzeba było się wycofać, jak ten Mars w Raku z niektórymi działaniami. Może na drodze skierować się gdzieś objazdem, żeby zrozumieć mechanizmy tej sytuacji, takich sytuacji i ostatecznie pozbyć się sfrustrowania. Ale najpierw, moi drodzy, musi być złość i to sfrustrowanie musi być. I ktoś powinien wziąć odpowiedzialność. Wszystkiego dobrego wam życzę, Panny.